Witaj. Zapraszam do obejrzenia drugiej części filmu z budowy wiaty fotowoltaicznej na 2 samochody. W poprzednim filmie przedstawiłem etapy budowy wiaty od przygotowania terenu do zamontowania pierwszej krokwi z tyłu wiaty. Miałem też oszlifowane i pomalowane pozostałe krokwie. Zamontowałem je na belkach poprzecznych za pomocą kątowników ciesielskich. Następnie dociąłem zastrzały na tył i przód wiaty i przykręciłem. Tu w przeciwieństwie do zastrzałów bocznych nie trzeba już osobno mierzyć kątów na lewą i prawą stronę słupa, ponieważ krokwie leżą w poziomie prostopadle do słupów. Dlatego zastrzały docięte są według kątownika pod kątem 45 stopni. Odmierzyłem wstępnie długość zastrzałów, dołożyłem na odpowiedniej wysokości równej z zastrzałami bocznymi, wyciąłem miejsce na krokiew, skręciłem słupem i krokwią, a to co wystawało ponad krokiew odciąłem. Z przodu zastrzały są w rozmiarze słupa, czyli 14 na 14 cm. Z tyłu natomiast podobnie jak po lewej stronie węższe o wymiarach 14 na 8, tak żeby ściana, którą zamontuję później, zmieściła się w szerokość słupa. Zabrałem się za przygotowanie desek na ściany. Są to deski o wymiarach 12 na 1,8 cm. Na ściany zamówiłem deski strugane, dlatego nie trzeba ich już szlifować. Ściany przykręcone będą do słupów na belkach o wymiarach 4 na 6 cm. Przed pomalowaniem belek przymierzyłem je do słupów. Okazało się, że zastrzały są nieco grubsze niż 8 cm. Żeby ściana zmieściła się w szerokości słupa, belkę, która będzie ramą ściany, musiałem zeszlifować o kilka milimetrów w miejscu zastrzału. Dociąłem na długość i całość zaimpregnowałem trzykrotnie. Biorę się za przykręcenie belek do słupów. Przykręciłem belki po lewej i prawej stronie na 4 wkręty o średnicy 6 mm i zamontowałem 4 pierwsze deski ściany. Deski montuję równolegle do parkingu kilka centymetrów nad ziemią. Żeby zachować stałą szczelinę między deskami, wykorzystuję kawałek deski. Zaczynam od montażu od dołu. Na przykręconą deskę po lewej i prawej stronie kładę kawałek odciętej deski i na to stawiam kolejną. Przykręcam po lewej i prawej stronie. Dzięki temu montaż idzie szybko, a odstępy między deskami są równe. Deski ładnie licują się z słupami. Przykręciłem kolejne i ściana prawie skończona. Żeby deski się nie powyginały na boki i na wysokość oraz żeby usztywnić ścianę, na górze i dole przykręciłem belki poziome i dołożyłem pionową belkę na środku ściany. Skręciłem je z deskami. Ważne jest, żeby pomalować wszystkie deski i belki przed skręceniem, szczególnie w miejscach, które po skręceniu będą niedostępne. Mamy wtedy pewność, że są odpowiednio zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Pozostały jeszcze 3 deski, które dotnę i ściana będzie skończona. Ściana prawie skończona. Zostało docięcie jednej deski. Drugą ścianę robię tak samo jak pierwszą. Najpierw pionowe belki przykręcam do słupów, później kilka desek od dołu, żeby było do czego przykręcać belkę dolną i środkową i można kręcić deski do góry. Do czasu zanim przykręcę deski do góry, belkę środkową skręcam ściskiem stolarskim, żeby się nie przestawiła. Od zewnętrznej strony na razie jedna warstwa impregnatu. Na gotowo maluję dopiero po przykręceniu wszystkich wkrętów. Na pierwszej ścianie brakuje tylko małego klina. Takie docinki zostawiam sobie na koniec. Skończę drugą ścianę i pozostanie tył, ale to w dalszej części. Tymczasem dotarły elementy fotowoltaiki. Całość zamówiłem w jednej hurtowni. Paleta z towarem na drugi dzień przyjechała do mnie kurierem. Wszystko się zgadzało z zamówieniem, a towar był bezpiecznie zapakowany i dotarł bez uszkodzeń. Hurtownia IT Solar, w której zamówiłem towar, posiada w sprzedaży wszystkie elementy niezbędne do montażu fotowoltaiki. W jej ofercie znajdziesz szeroki wybór paneli fotowoltaicznych wielu producentów w konkurencyjnych cenach.
Wszystkie produkty z dokładnym opisem i kartami katalogowymi. Podobnie jest z falownikami. IT Solar sprzedaje inwertery światowych producentów, jedno- i trzyfazowe, sieciowe i hybrydowe różnej mocy. Nie brakuje też atrakcyjnych promocji. Ponadto pozostałe elementy jak konstrukcje montażowe, szyny, klemy, śruby, a także zabezpieczenia po stronie AC i DC wysokiej jakości. Zarówno osobne elementy, jak i gotowe, zmontowane rozdzielnice, do których wystarczy podpiąć przewody. Możesz też skorzystać z gotowych zestawów o różnej mocy i na różne typy dachów. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Pracownicy hurtowni posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie i chętnie pomogą w doborze odpowiednich elementów potrzebnych do Twojej inwestycji. Polecam zakupy w hurtowni IT Solar. Cieszy się ona bardzo dobrymi opiniami klientów, którzy również polecają zakupy. Dodatkowo klikając na link pod moim filmem i przy zakupie podając hasło fotowoltaika, otrzymasz 5% rabatu na zakupy w IT Solar. Zapraszam. 6-metrowe profile do montażu odebrałem sam w lokalnej hurtowni. Panele zamontuję na profilach trapezowych o wysokości 4 cm. Profile zamontuję odwrotnie niż robi się to przy montażu paneli na blachach trapezowych. Żeby uszczelnić panele wzdłuż dłuższej krawędzi, w sklepie budowlanym kupiłem piankową taśmę akustyczną. Taką taśmę wykorzystuje się do montażu stelaży do płyt gipsowo-kartonowych. Taśma jest z jednej strony samoprzylepna. Dociąłem profile na długość 3 paneli fotowoltaicznych plus około 3 cm na szczeliny pomiędzy panelami. Przyklejam taśmę akustyczną do krawędzi, do której przykręcone będą panele. Panele przykręcone będą do krokwi kątownikami ciesielskimi. Do skręcenia kątowników z profilami stosuję śruby nierdzewne z podkładkami oraz spust przesuwny z kulką. Do profilu przykręciłem wstępnie odpowiednią ilość kątowników odpowiadającą ilości krokwi. Ułożę go teraz na krokwiach i przykręcę na środku wiaty. Panele będę montował rozpoczynając od tyłu i środka wiaty. Przykręcę kolejne profile na lewą i prawą stronę. Pierwsze 2 profile przykręcone na szerokość panelu. Profile przykręcam od tyłu krokwi, żeby stojąc przed wiatą nie było widać elementów montażowych. Przykręcam na razie po 2 wkręty, gdyby okazało się, że trzeba coś poprawić. Ułożyłem pierwszy panel. Ze względów wizualnych zdecydowałem się zastosować panele dwustronne bifacjalne firmy ZN Shine o mocy 335 W. Firma ta ma oddział w Polsce, więc w razie uszkodzenia nie będzie trzeba wysyłać do Chin na gwarancję. W ramie paneli są otwory montażowe. Odmierzyłem rozstaw i nawierciłem otwory w profilach. Panel przykręciłem na 4 śruby nierdzewne M8 z podkładką koronkową z 2 stron. Dzięki temu przy dokręcaniu paneli podkładka wbija się w profil i w ramę paneli, gwarantując uzyskanie uziemienia. Dokładam kolejny panel. Na razie go nie przykręcam. Żeby uszczelnić połączenia paneli, zastosuję uszczelkę gumową z mikrogumy EPDM o rozmiarach 15×25 mm. Uszczelka ta jest elastyczna, odporna na działanie warunków atmosferycznych i temperatury od -50 do +130 stopni Celsjusza. W trakcie budowy okazało się, że plan jaki miałem na zamontowanie uszczelki muszę nieco modyfikować. Pierwotnie uszczelkę chciałem przykleić do ramy panelu na taśmę dwustronną, docisnąć drugi panel i przykręcić go do profilu montażowego. Jak się okazało, ramy paneli nie są idealnie proste, co powodowałoby nieszczelność. Ramy idą delikatnie po łuku. W związku z tym zdecydowałem się na wciśnięcie uszczelki pomiędzy panele. Ustawiłem panele na taką odległość, żeby uszczelka ciasno weszła w najszerszym miejscu pomiędzy panelami. To środek panelu. Skręciłem panele z profilami. Aby łatwiej wciskało się uszczelkę, brzegi paneli posmarowałem płynem do mycia naczyń. Takie rozwiązanie stosuje się też przy łączeniu rur kanalizacyjnych. Wciskam uszczelkę pomiędzy panele. Na brzegach paneli, gdzie odstęp był najmniejszy, idzie nieco trudniej i potrzeba więcej siły.
Na środku uszczelka ciasno, ale łatwiej wsuwa się pomiędzy panele. Uszczelkę dociskam centymetr po centymetrze. Dokładnie, żeby nie weszła zbyt głęboko. Jak trzeba, to wyciągam i poprawiam. Staram się utrzymać równą płaszczyznę z panelami, żeby woda spływała w dół wiaty i nie blokowała się o uszczelki lub nie zostawała na uszczelce w szczelinie pomiędzy panelami. Tak połączone panele powinny zagwarantować szczelność przy opadach deszczu. Podobnie jak pierwszy rząd, zamontowałem kolejne panele. Krótsze boki paneli uszczelnione są uszczelką, dłuższe natomiast przykręcone są do profili aluminiowych, które działają jak rynna i odprowadzają wodę do przodu wiaty. Docelowo zamontowana będzie tu rynna. Panele bifacjalne ładnie prezentują się na tego typu konstrukcjach. Nie zakładam zwiększenia produkcji ze względu na ich dwustronność. O wyborze decydowały aspekty wizualne. Biorę się za montaż skrajnych rzędów paneli. Pozostało do zamontowania jeszcze 6 sztuk. Z racji tego, że nie wiedziałem, na jaką szerokość dokładnie wyjdą panele, krokwie zamówione były z zapasem długości. Teraz mogę odciąć nadmiar. Po ustawieniu ostatniego profilu zaznaczyłem miejsce odcięcia. Biorę piłę ręczną, obętnę po linii i zaimpregnuję końce. Cięcie wyszło idealnie w linii. Podobnie robię z prawą stroną. Dołożyłem brakujące panele i mamy koniec montażu dachu. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z efektu. W międzyczasie padał deszcz. Nie zauważyłem, żeby gdzieś przeciekała woda. Koniec montażu paneli to nie koniec budowy wiaty. Starczy tego podziwiania. Trzeba brać się do roboty. Zamówiłem kolejną partię desek na tylne ściany i zabrałem się za montaż. W związku z tym, że tylna ściana wiaty będzie jednocześnie płotem oddzielającym ogród, deski tym razem montuję od przodu wiaty. Belki przykręciłem na równo z tyłem słupów. Jak skończę wiatę, usunę płot, który będzie już niepotrzebny. Przy granicy z sąsiadem wstawię słupek i przykręcę w linii deski, żeby uzupełnić brakujący odcinek pomiędzy wiatą a granicą działki. Po drugiej stronie również symetrycznie wstawię płot pomiędzy wiatą a domem. Przygotuję też miejsce na falownik. Zamontowany będzie na zewnątrz przy wiacie. Zrobię dla niego zadaszenie. Muszę rozebrać też kostkę i w ziemi pod kostką położyć kabel do przyłączenia fotowoltaiki do sieci. Wepnę się w tą skrzynkę z zalicznikiem. Tylna ściana powoli pnie się do góry. Do skrajnej krokwi przykręciłem deskę maskującą, zakrywającą tył paneli. Zabetonowałem słupki, na których zamontowany będzie falownik i zabezpieczenia i ułożyłem kable i kostkę. Zakotwiłem też słupki do obudowy falownika i powoli montuję płot z prawej strony wiaty. Zabetonowałem też słupek przy granicy z sąsiadem. Przykręcę belkę do słupa i zamontuję deski na płot. Kolejne dni i tygodnie uciekają. Zrobiła się późna jesień. Zabieram się za montaż rynny. Ustaliłem ostateczną głębokość wiaty. Przypomnę, że słupy mają rozstaw 5 metrów. Belki poprzeczne były dłuższe. Obciąłem końce na równo na 5,5 metra.
Ustawiłem i przykręciłem skrajną krokiew. To do niej od środka przykręciłem rynnę. Dzięki temu rynna nie będzie widoczna od przodu. Węższe deski będą podstawą pod obróbkę blacharską, którą odprowadzę wodę z paneli do rynny. Przy takim ułożeniu paneli głębokość wiaty wyniosłaby 5 metrów. Dlatego, żeby wiata lepiej chroniła samochody, zdecydowałem się na wiatę dłuższą o pół metra. Dopasowuję rury, przykręcam rurę spustową na środku słupa i montuję całość odprowadzenia wody. W międzyczasie zabudowałem też miejsce na falownik po prawej stronie wiaty. Na wejście do falownika wykorzystam furtkę, która została mi od płotu, do której przykręcę poziomo deski. Na dach przykręcę płytę OSB i położę blachę. Belki pod dach zamontowane są poniżej górnej deski. Dzięki temu z zewnątrz nie będzie on widoczny. Tam, gdzie to możliwe i nie będzie wpływało na wygląd zewnętrzny, staram się wykorzystywać materiał, jaki mi pozostał. Dlatego belki pod konstrukcję dachu falownika są takie grube. Powoli wiata nabiera ostatecznego kształtu. Czas na obróbki blacharskie. Pomierzyłem i rozrysowałem, jakie obróbki będę potrzebował. Podjechałem do lokalnej hurtowni dekarskiej. Ma do dyspozycji giętarkę do blachy. Obróbki można pogiąć samemu. Czas na naukę czegoś nowego. Zabrałem się do pracy, czego efekt widać na zdjęciach. Cztery arkusze o wymiarach 1,25 m na 2 m wystarczyły na wszystkie potrzebne obróbki i zadaszenie falownika. A to wspomniane wcześniej blachy, którymi odprowadzę wodę spod paneli do rynny, przedłużając wiatę. Po montażu wyglądają tak. Blachy zamontowałem z zakładką kilkunastu centymetrów i przykręciłem wkrętami do blachodachówki. Żeby uzyskać poziom góry paneli, do skrajnej krokwi przykręciłem belkę 4 na 6 cm. Uwzględniając te wymiary, dogiąłem blachę zabezpieczającą krokiew oraz odprowadzającą wodę do rynny. Ma ona też funkcję dekoracyjną. Zamontowałem także zadaszenie falownika. Przykręciłem zabezpieczenia po stronie AC i DC. Kupiłem gotowe skrzynki z zabezpieczeniami, których nie trzeba samodzielnie składać. Wystarczy podpiąć odpowiednio przewody i gotowe. O całym podłączeniu fotowoltaiki zrobię oddzielny odcinek. Rurkami doprowadziłem kable solarne. W osobnej rurce pójdzie kabel uziemiający. Podłączyłem pierwsze panele ze sobą, nie łącząc skrajnych złączek z kablami puszczonymi do falownika. To na samym końcu. Panele produkują już prąd. Bez kompletnego połączenia luźne kable pod napięciem mogłyby kogoś zabić. Powoli zbliżamy się do końca budowy. Muszę zamontować jeszcze furtki, dokończyć obróbki i obudowy po bokach. Podłączyć wszystko ze sobą i wpiąć je do sieci. Instalacja przygotowana, panele podłączone, zasilanie również. Uprzedzając pytania, zwinięty kabel to na razie nieużywany kabel, który puściłem w razie co, gdybym kiedyś chciał pociągnąć prąd przed dom. Pamiętam o unikaniu pętli indukcyjnej zarówno przy podłączeniu paneli, jak i w takich miejscach. Nie wieszam jeszcze falownika. Nie mam gotowego zamknięcia. Czasem komuś mógłby się spodobać. Żeby uniknąć tego w przyszłości, mocuję go na śrubach zrywalnych. Mam nadzieję, że sam nie będę musiał go ściągać.
Biorę się za montaż furtek. Rama pospawana jest z profilu 40×40. Ustaliłem wysokość montażu tak, żeby górny i dolny profil nie był widoczny w szczelinach pomiędzy deskami. Poziomnicą laserową wyznaczyłem poziom desek i przykręciłem na blachowkręty do furtek. Deski zamontowane, tylna ściana gotowa. Wyszło zgodnie z planem. Zdemontowałem płot, nie będzie już potrzebny. Furtkę od płotu pomalowałem pod kolor i kręcę do niej deski. Montuję dalej zabudowę falownika. Tak prezentuje się tył wiaty. Pozostaje jeszcze pomalować impregnatem dla uzyskania jednakowego koloru. Na falowniku nie montowałem dodatkowej klamki. Nie będzie potrzebna. Nie mam zamiaru tam zbyt często zaglądać. Czas na ostatnie detale. Od boku wiatę zabuduję deską elewacyjną, żeby zasłonić profile montażowe i panele. Po pomalowaniu pod kolor wszystko stworzy spójną całość. Prawa strona zabudowana i pomalowana. Żeby deski nie pracowały, przykręciłem je dodatkowo od góry listewkami do profili montażowych. Będzie to też dodatkowe wsparcie dla obróbek blacharskich, które za chwilę zamontuję. To już ostatni i bardzo ważny etap budowy. Równe, odpowiednio dogięte i zamontowane obróbki wpływają na efekt wizualny. Są też zabezpieczeniem dla całej konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. Jak na pierwszą w życiu wiatę, jak na pierwszą styczność z zgiętarką do blachy, no i w końcu jak na pierwszy montaż fotowoltaiki, myślę, że wyszło nie najgorzej. Co najważniejsze, cała konstrukcja spełnia swoją funkcję. Wiata osłania samochody, a przede wszystkim produkuje prąd. Na koniec wrzucam jeszcze kilka zdjęć. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Jeśli miałbyś jakieś pytania, zadaj je w komentarzach pod filmem. Postaram się odpowiedzieć. Jeśli filmy spodobały się, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Pod filmem umieszczam zestawienie materiału wraz z kosztorysem. Pamiętaj też, że możesz skorzystać z rabatu na zakup fotowoltaiki dla swojej inwestycji. Klikając na link pod filmem i przy zamówieniu podając hasło fotowoltaika, otrzymasz 5% rabatu w hurtowni IT Solar. Polecam. Dziękuję i życzę powodzenia w realizacji własnych projektów.